Sztuczna inteligencja daje ogromne możliwości. Jeszcze większe zyskujemy wtedy, kiedy z góry możemy narzucić, w czym ma się ona specjalizować. Takie możliwości dają m.in. GPTsy, projekty w Claude, czy właśnie teraz to, co chcę Ci dzisiaj pokazać, nowe narzędzie w Mixtralu. Dzięki temu nie musimy za każdym razem klepać jakiegoś promptu, żeby ktoś był specjalistą na przykład do tworzenia artykułów SEO, czy jakichś innych rzeczy, tak jakichś powiedzmy reklam, czy optymalizacji swoich danych, tylko z góry możemy ustawić, że ma się w tym specjalizować i w jakiś konkretny sposób ma te zadania wykonywać. I tutaj przychodzą nam z pomocą na przykład GPTsy. GPTsy to są takie specjalistyczne czaty, o nich mówiłem w poprzednim wideo, pokazałem też jak takiego GPTsa skonfigurować. Dzisiaj pokażę Ci inne narzędzie, jednak tutaj będąc już na stronie czatu GPT chcę Ci zdradzić takiego małego tipa. Zobacz, ja w tym momencie nie korzystam już z wersji płatnej czatu GPT, bo przerzuciłem się na Claude. Moim zdaniem jest to lepszy w tym momencie narzędzie sztucznej inteligencji, lepszy czat. Ale zobacz, tutaj są moje czaty, które sobie stworzyłem już wcześniej, no bo wcześniej miałem wersję premium. Kiedy klikniemy sobie tutaj w swoją nazwę użytkownika i wejdziemy w My GPTs, oczywiście one się tutaj nie za bardzo wyświetlają i nie możemy stworzyć tutaj również nowego czatu, no bo jest napisane, żeby skorzystać właśnie z wersji tej płatnej. Jednak kiedy sobie wejdziemy w któryś z moich czatów, które sobie już stworzyłem wcześniej, mając oczywiście tą wersję płatną, to zobacz, one będą działały dokładnie tak samo jak inne GPTsy dostępne w bibliotece tutaj, którą można sobie eksplorować, klikając właśnie w to pole. Tak więc jeśli chcesz mieć właśnie jakiś taki specjalistyczny czat, a nie chcesz później płacić szczególnie za czat GPT, to możesz właśnie sobie go stworzyć, kupując raz subskrypcję, a następnie ją anulować. Pamiętaj jednak tutaj o tym, że w przypadku płatnej subskrypcji czatu GPT masz o wiele więcej tych możliwych zapytań do wykorzystania, a w przypadku wersji darmowej, niestety to będzie tam zaledwie kilka wiadomości, więc musisz dostosować odpowiednio do swoich potrzeb. Niemniej jednak jako alternatywę proponuję Ci projekty w Claude, jak je robić, jak nimi zarządzać i do czego mogą się również przydać. Podrzucam tutaj wideo, tak więc możesz to wszystko sprawdzić. Dzisiaj chcę Ci pokazać jeszcze lepszą alternatywę, czyli właśnie narzędzie Mixtral, bo różnie to się czyta, czasami ta nazwa się tutaj zmienia. Musisz wejść tutaj na stronę czatu Mixtral, a następnie otworzyć się taki tutaj standardowy czat. I jak to teraz wygląda? Ta opcja jest nieco ukryta, bo nie ma jak gdzieś tutaj w menu pokazanej, żeby można było sobie to łatwo stworzyć, tak jak w przypadku GPTsów, ale już Ci pokażę, jak to zrobić. Tu w tym miejscu, gdzie możemy przełączyć sobie między innymi modelami, zobacz, możemy właśnie tutaj korzystać z tego dużego modelu, możemy korzystać z takiego specjalistycznego do tworzenia kodów, i takiego jeszcze tutaj to jest chyba taki optymalny pod szybkość. Ale niżej mamy coś takiego właśnie jak agents, czyli właśnie nasze tutaj agenci, nasze specjalistyczne czaty. Ja już swojego tutaj jednego stworzyłem, co możemy mieć po polskiej nazwie, a Ty możesz stworzyć sobie ich tutaj więcej. Więc tutaj na dole będziesz mieć od razu taki tutaj przycisk, który umożliwi stworzenie własnego czatu AI, własnego dostosowania, własnego takiego GPT-a tylko na platformie Mixtral. Kiedy w to klikamy, zostajemy przeniesieni na inną stronę. I tutaj w tym miejscu właśnie możemy go sobie krok po kroku dostosować. Najpierw oczywiście tytuł, jak ma się on nazywać, abyśmy wiedzieli z kim będziemy współpracować. Tak więc tu sobie go dla testu nazwijmy powiedzmy copywriter SEO, powiedzmy, coś w tym stylu. Niech to będzie taki tutaj nasz bot, który może się tutaj przydać. Dalej mamy opis, czyli wiadomo, możemy tutaj zrobić coś w stylu ten agent stworzy świetny, zoptymalizowany opis pod SEO. Powiedzmy, że coś w tym stylu tutaj wystarczy. To będzie tylko taki testowy tutaj poglądowy bot, później sobie pewnie go udoskonalę. Ok, dalej mamy do wyboru tutaj model. I klikając w tą opcję możemy się przełączać między innymi modelami, z których można oczywiście tutaj skorzystać. Jak widzisz, jest tutaj sporo do wyboru. Ja proponuję zostać tutaj przy tym modelu dużym 2, tak? Large 2. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Następnie dalej mamy tutaj do ustawienia temperaturę. Teraz w ogóle strona wyświetla się w języku francuskim, bo Mistral jest francuskim projektem, więc jeśli chcesz sobie przetłumaczyć, to albo wtyczka Google, albo wiele przeglądarek powinno zaoferować tutaj coś takiego, jak to jest u mnie w przypadku właśnie w Safari, czyli od razu tłumaczenie, bez żadnej przeglądarki, bez żadnej, wtyczki dodatkowej, takiej jak tłumacz i tak dalej. Możemy sobie to tłumaczyć właśnie na angielski, na polski, co tam byśmy od razu chcieli. Możemy sobie w sumie przetłumaczyć to na polski, będzie nam tutaj w sumie jeszcze łatwiej. Tutaj nam przetłumaczyło na przypadkowość. Ok, temperatura, myślę, że to jest dobre określenie. I jak to działa? Jeśli chcesz wiedzieć, możesz sobie tutaj najechać na to i zostanie to wszystko wyświetlone. O, super, działa od razu i tłumaczy nam na polski. Tak więc jeśli przesuwamy bardziej w lewo, to mamy wtedy bardziej
rzetelne informacje, albo może lepiej mniej kreatywne, to jest lepsze określenie. Im bardziej w prawo, im wyższa wartość, tym te rzeczy mogą być bardziej twórcze. Oczywiście wiadomo, im bardziej twórcze, tym bardziej mogą być tutaj wymyślone. Tak więc przy tworzeniu własnego czatu, własnych takich GPT-ów, własnych agentów AI, warto mieć to na uwadze. No i jeśli właśnie chcesz, żeby typowo analizował Twoje dane albo skupił się tylko i wyłącznie na tych instrukcjach, które mu dasz, to ja bym proponował tutaj zmniejszyć dość mocno tą wartość. Jeśli oczywiście chcesz, żeby to był jakiś super kreatywny, czy no nie wiem, na przykład właśnie jest to coś, powiedzmy model, który miałby Ci pomóc w burzy mózgów, no to myślę, że tutaj wartość na plus jak najbardziej byłaby wskazana. Jednak w przypadku optymalizacji SEO myślę, że ta wartość powinna być gdzieś tutaj, czyli żeby on tworzył coś ciekawego, ale jednak bazował na tych rzeczach, które mówimy, na tych wartościach i nie wymyślał zbyt wiele. Dalej, mamy tutaj instrukcję. Instrukcja, no, czyli taka w każdym swoim takim czacie AI, swoim agencie, którego tworzymy, musimy podać mu instrukcję, czyli to, jak on ma się zachowywać. Jeśli tworzysz prompty normalnie, no to właśnie w takim, to jest tutaj taki prompt predefiniowany, można powiedzieć, tak? Czyli zamiast mówić mu, że ma na przykład 5 razy użyć podanej frazy kluczowej, zachowywać się tak i tak, zrobić to w przyjacielskim stylu i to wszystko dawać w prompcie, to tu właśnie w tej instrukcji do swojego agenta możesz to wpisać z góry, tak? Więc podajmy tutaj przykład, trzymając się tego tutaj, że będzie to copy SEO. Napisz ciekawy, oryginalny artykuł, użyj minimum 6 razy podanej frazy kluczowej i kilka razy podobnych powiązanych fraz. Fraz oczywiście, a nie teraz. Dobra. No i można jeszcze oczywiście dodać, żeby dodawał jakieś tam nagłówki H2, H3 i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ja tobie tylko tutaj w skrócie pokazuję, o co chodzi. Oczywiście ta gęstość, nie bierz tego jako idealny poradnik SEO, tak, że to 6 to jest wyznacznik, ile musi być. Jeśli chcesz dowiedzieć trochę więcej o SEO, to tutaj również też podrzucę kilka materiałów. W opisie pewnie też będą się znajdowały kolejne moje wideo, w których więcej tłumaczę o SEO, o optymalizacji, o swojej strony, witryny internetowej i tak dalej. Tutaj to jest tylko i wyłącznie przykładowy prompt, tak więc tego tutaj nie bierz tak poważnie jako wyznacznik, że tak to ma być. Ok, dalej właśnie mamy tutaj taką inną możliwość, której nie oferują inni agenci AI, czy to ChatGPT, czy to Cloud Project, nie oferują takiej możliwości tutaj podania bezpośrednich przykładów. Oczywiście te przykłady możemy podać w instrukcjach, ale nie w takiej formie, jak tutaj daje nam to nowy agent z Mistrala. Tak więc klikamy sobie w tą opcję i tutaj możemy podać dane wejściowe i dane wyjściowe, tak? Więc tutaj podajemy jaką wartość na przykład może podać użytkownik, tak? Czego może się spodziewać tutaj nasz czat, jak on powinien działać, tak? Więc tutaj może dostać na starcie oczywiście frazę kluczową. No a niżej dajemy mu tutaj odpowiedź, co powinno zostać tutaj stworzone, tak? Więc no, w przypadku artykułu SEO byłoby to trochę dziwne, żeby mu podawać tutaj taki bezpośredni przykład, bo musiałbym mu tutaj wkleić w zasadzie cały prawie artykuł, ale w przypadku innego mechanizmu, tak? Czyli na przykład no nie wiem, podaj mi 5 tytułów, tak? No to w momencie, kiedy on tutaj podaje frazę kluczową, tak? I miałby to być jakiś kreator na przykład hooków, tak? Czyli tych takich ciekawych intro, nazwijmy to w ten sposób. No to tutaj mogłoby być fraza kluczowa, powiedzmy, no nie wiem, okulary przeciwsłoneczne, a tutaj on w odpowiedzi mógłby podać 5 przykładów właśnie tytułów związanych z tymi okularami przeciwsłonecznymi, tak? Czyli na przykład razicie słońce, sprawdź koniecznie ten sposób, tak? I dalej mówisz, używaj moich okularów przeciwsłonecznych. Oczywiście wymyślony trochę śmieszny przykład, ale mam nadzieję, że wiesz tutaj o co chodzi i dajesz mu właśnie tutaj te przykłady, tak? Czyli borykasz się ciągle z problemem rażącego słońca, kiedy prowadzisz auto, sprawdź koniecznie nasze okulary do jazdy samochodem, tak? Czy coś w tym stylu, tak? Czy jeździsz na rowerze, ale wpada ci za chwilę coś do oczu? Przetestuj te okulary, które idealnie, no i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tego typu rozwiązania można by tutaj podać mu po prostu schematy, które on wykorzystuje, tak? Bo tutaj dajemy mu po prostu próbki. Próbka wejścia, próbka wyjścia przez bota, przez bota, która zostanie przez niego stworzona. Możemy dać tutaj więcej oczywiście tych próbek, tak? Więc wtedy bot będzie miał jeszcze więcej danych, jeszcze więcej fajnych takich informacji, na podstawie których może później dawać odpowiedzi. Tak więc zamiast dawać mu tutaj schematy do góry, jak on ma działać, na przykład schematy sprzedażowe, schematy tworzenia nagłówków i tak dalej, to dajemy je właśnie tutaj niżej. Czyli dokładnie co powiedziałem, użytkownik daje frazę, a tutaj dajemy wyniki. To jest przykład, żeby dać to jakieś rozwiązanie z innej branży, no to na przykład powiedzmy, że byłby to prosty kalkulator, tak jak, no nie wiem, liczyć coś tam, nie? O, na przykład pole jakiegoś, no nie wiem, trójkąta, czy coś w tym stylu, zależności boków i tak dalej. No to mógłby to powiedzmy liczyć, podać, można by mu tutaj wartości, a on by następnie policzył powiedzmy z Pitagorasa, tak? A w innym przypadku mógłby użyć do tego funkcji trygonometrycznych i tak dalej, tak dalej, tak dalej.
Więc mam nadzieję, że teraz wiesz, o co chodzi tutaj z tymi przykładami. No dobra, i teraz bardzo ważny też element, a propos naszego tutaj agenta AI, naszego specjalistycznego czatu, jak go uruchomić, bo przetłumaczyłeś też na polski. Nie można go uruchomić tak po prostu, nie można go sobie tak po prostu tutaj przetestować, bo zobacz, kiedy chciałbyś sobie go tutaj przetestować w tym okienku do testowania swojego agenta, no to tu wyskoczy nam, że nie mamy podpiętego API, więc musimy skorzystać z subskrypcji, tak, i kupić sobie tokeny, albo w zasadzie to jest chyba płatność po wykorzystaniu, tak, czyli płać za to, z czego korzystasz, czyli musielibyśmy podpiąć swoją kartę, no i coś by nam tam ściągnęło z tych pieniędzy w ramach subskrypcji. Jednak można po prostu pominąć krok tutaj testowania tego czatu i od razu wdrożyć go do swojego własnego użytku. Zobacz, jak to działa. Wystarczy, że właśnie klikniesz sobie tutaj w tą opcję tutaj tworzenia. Tak? Po angielsku domyślnie powinno być tutaj deploy. Klikamy sobie w tą opcję i momentalnie nam wyskoczy od razu, gdzie chcemy mieć tutaj rozmieszczenie tego czatu. Czy chcemy, aby właśnie można było z niego korzystać za pomocą API, no czyli jeżeli masz tam podpiętą płatną możliwość korzystania z tego z agenta, czy generalnie tutaj z czatu Mistral, albo druga opcja czat. Kiedy wybierzemy czat, wyskakuje nam oczywiście tutaj okienko, że czy chcemy to potwierdzić, tak? Wdrażanie agenta będzie widoczne dla wszystkich Twoich użytkowników, pracowników zespołu i tak dalej, no i będzie generalnie dostępny. Kiedy klikniemy tutaj w tą pozycję, ja to nie będę klikał, żeby sobie nie robić śmietnika u siebie na koncie, to od razu pojawi nam się właśnie tutaj wtedy w naszym czacie domyślnym nasz agent, no i będzie on dostępny cały czas. Dostęp do niego, do swojego agenta, oczywiście tutaj w Mistralu masz dostęp poprzez właśnie kliknięcie tutaj obok okienka czatu, klikasz tutaj w możliwość wyboru modelu i pod modelami masz swoich agentów AI, których już stworzyłeś wcześniej. Wystarczy po prostu, że na niego się przeklikniesz, na przykład tutaj tak jak jest ciekawa reklama i w tym momencie będziesz mógł czatować ze swoim własnym agentem AI. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!